Witajcie na kanale Secret Garage. Dziś pokażę Wam, jak smarować wahacz Yamaha XTZ 750 Super Tenere. Zapraszam. Witajcie. Ostatnie 2 dni spędziłem na szkoleniu motocyklowym z jazdy w terenie, co widać pewnie po motocyklu, bo przez 2 dni 8 godzin dziennie ciorałem go w błocie i piachu. Skończyło się to tym, że piach dostał się dosłownie wszędzie, oprócz tego, że miałem go w zębach i na każdej części motocykla czy ubrania. Trafił prawdopodobnie też do łożysk tylnego wahacza, co słychać po tym, że zaczęły skrzypieć. Dlatego właśnie dzisiaj chcę Wam pokazać, w jaki sposób nasmarować te łożyska i jak pozbędę się tego piachu z nich, jak po prostu zadbać o ten element, żeby nie przyspieszać jego zużycia. Po prostu są to elementy wbrew pozorom dosyć drogie, jest sporo pracy z ich wymianą. Wiem, bo już to tutaj robiłem. Także dzisiaj pokażę Wam, jak o to dbać, jak smarować i jak uniknąć jakiejś awarii czy konieczności szybszej wymiany. Motocykl umyty, zawieszenie przeczyszczone i tutaj mamy 5 punktów smarowania. 1, 2, 3 jest tutaj. 4. punkt smarowania jest o tam. Nie wiem, czy go widać dobrze. Jest to na ośce od wahacza. Widać tam kalamitkę. Spróbuję na nim tutaj złapać ostrość. O, oto i ona. Myślę, że teraz dobrze ją widać. To jest 4. punkt smarowania. 5. punkt mamy po drugiej stronie, czyli dokładnie taka sama kalamitka jak i tutaj. Tylko przy drugim punkcie mocowania wahacza do ramy. Spróbuję ją Wam pokazać. Czy tu ją widać? O, potrzebujemy światła więcej. O! To jest kalamitka, która znajduje się tutaj. Widać ją, taka złota. Nie wiem, czy uda mi się złapać ostrość na nią konkretnie. O, jest tutaj. To też jest na wahaczu, w osi wahacza. Także bez problemu ją znajdziecie. Jak te 5 punktów przesmarujemy, no to wtedy już całe zawieszenie mamy przesmarowane. Jest to istotne, bo nienasmarowane łożyska i generalnie łożyska ze starym smarem kiepsko pracują. No, także teraz, żeby nasmarować te łożyska, potrzebujemy taką oto smarownicę, czy tam to wodnicę, jak zwał, tak zwał. To urządzenie ma tutaj taką końcóweczkę, która nam na te smarowniczki, kalamitki nachodzi. Więc te kalamitki najpierw sobie czyścimy. Ja je wcześniej spryskałem zmywaczem do hamulców, bo to świetnie rozpuszcza wszystkie smary i tłuszcze. Także tu już jest czysto. Jest to szybko odparowuje. Jest bezpieczne dla lakieru. Także sprawdza się fajnie w takim zadaniu. Pokażę Wam to oczywiście na przykładzie tej tutaj najlepiej dostępnej kalamitki. Wciskam, to sobie tutaj już siedzi. I teraz będę pompował. Zobaczymy, czy mi się uda to jednocześnie pompować i kamerować, filmować. No dobrze, słuchajcie, ja tutaj założyłem to, zaczynam to pompować i w tym momencie już, o, widać jak z drugiej strony wypychany jest smar przez uszczelnienie. Chodzi o to, że kalamitki wprowadzają ten smar w środek pomiędzy łożyskami, przez co jak my tutaj dopompowujemy tego smaru, to smar od środka na zewnątrz jest wypychany, czyli stary smar nam wychodzi, a w łożysku zostaje już tylko ten nowy. Oczywiście ideałem by było, gdyby ten smar udało się wycisnąć z obu stron,
ale podejrzewam, że nam się to tutaj nie uda. Bo czasami jedno uszczelnienie po prostu puszcza szybciej niż drugie. I tutaj chyba tak właśnie będzie. Tu jak widzicie już czysty smar wychodzi, więc tutaj już starczy. Za chwilę przejdę do następnej i 2 pozostałych i potem wszystko wyczyszczę, bo przecież nie możemy zostawić syfu. Istotną rzeczą jest też to, żeby w miarę możliwości trzymać to na prosto, bo wtedy mamy większą pewność, że wprowadzamy smar tam, gdzie trzeba, a nie że wyjdzie nam bokiem. Spójrzcie tutaj. Robiłem remont zawieszenia rok temu. Myślę, że to był kwiecień albo maj zeszłego roku. Raczej kwiecień, raczej przed sezonem. Jakby nieistotne. W zeszłym roku i tak niewiele przejeździłem. Także tenerka tutaj nie miała za dużo kilometrów nakręconych, ale zrobiłem kompletny remont tylnego zawieszenia. Wymieniłem wszystkie łożyska, wszystkie tulejki. Jak widzicie, odmalowałem wahacz. Tak naprawdę ze starych elementów został tylko sam wahacz, tak? Wszystko inne zostało odświeżone. Wszystkie łożyska, wszystkie tulejki, wszystkie uszczelnienia. A mimo to, mimo że jeździłem praktycznie cały czas po asfalcie, tak wygląda smar po tych kilku tysiącach kilometrów. Także jak widać, warto smarować sobie przynajmniej raz w sezonie, wepchnąć tam trochę nowego smaru przez te wszystkie kalamitki. Jeśli chodzi o smarowanie wahacza, to te kalamitki, które widzieliście tam w osi śruby, tam przy kiwaczku, powodują wprowadzenie smaru do... To jest tulejka, która tam pracuje. Ona jest tutaj w środku, między tym właśnie ściśnięta tą śrubą. Po niej poruszają się łożyska i na krawędziach są nasze uszczelniacze. I teraz jak wprowadzamy smar przez kalamitkę, to wprowadzamy tutaj do środka. On z środka jest wypychany przez te dwie dziurki do wnętrza, od wewnętrznej strony łożysk, przez co wprowadzając nowy smar wypychamy na zewnątrz i ostatecznie przez uszczelnienia wypychamy stary smar razem z brudem. Tutaj dobrze widać, że nie wiem, czy to kamera jest w stanie wyłapać, ale jest takie odbarwienie. Tutaj dokładnie chodziły łożyska. Widać, że tutaj troszeczkę za mało mogło być tego smaru. W tej najbardziej obciążonej części jest tutaj to bardziej wytarte, takie to odbarwienie, to jest po prostu wytarcie, chociaż ja tutaj nie czuję jakiejś zmiany, że tak powiem, poziomu. No tutaj jest to w miarę równe, ale też widać, że brud tutaj się przy uszczelniaczach dostawał i tutaj są wyraźne takie linie tam, gdzie jakiś tam piasek, kurz i to wszystko tarło po prostu pomiędzy uszczelnieniem a tą tutaj tulejką. No i to jest też dobry powód właśnie do tego, żeby jednak to smarować i od czasu do czasu wypchnąć ten stary smar, wprowadzić nowy i w ten sposób troszeczkę przeczyścić. Natomiast dlaczego to jest jeszcze istotne, to tutaj jest tulejka z kolei, która wchodzi w oś wahacza. Tutaj przechodzi oś ta, która łączy wahacz z ramą. Tutaj mamy łożysko igiełkowe po tej stronie, a tutaj mamy łożysko ślizgowe. Dalej mamy silnik i drugą taką tulejkę i znowu ramę. Takie tulejki są dwie. I teraz jak spojrzycie tutaj, to jest wytarte, bo tego smaru było tutaj za mało i ten smar był po prostu już bardzo zużyty. Kiedy rozebrałem wahacz, to z tego miejsca po prostu wyszła taka czarna smoła, bym powiedział. Ten smar był po prostu tak brudny i tak po prostu już zużyty, że był aż czarny, wymieszany z kupą brudu
i nie spełniał swojej funkcji, przez co szczególnie tutaj na łożysku igiełkowym tak bardzo tego nie widać, chociaż też się odcisnęło, ale tutaj ta powierzchnia pod palcem jest równa, natomiast na łożysku ślizgowym tutaj wyraźne jest wygłębienie, jest to po prostu wytarte. I to też jest kolejny powód, dlaczego warto tutaj jednak dbać o ten element, ponieważ wymiana tych wszystkich łożysk i tych wszystkich tulejek to jest rzecz dosyć kosztowna. To nie jest takie znowu super tanie, a poza tym to jest bardzo dużo pracy i wymaga to czasu, sporego nakładu czasu i pracy, a samo smarowanie trwa kilka chwil, dlatego polecam jednak smarować. I to tyle, jeśli chodzi o smarowanie tylnego zawieszenia. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę. U mnie niestety to piszczenie przy naciskaniu na tył nie zniknęło, ale już mam podejrzanego, jest nim dolne łożysko amortyzatora, które jest jedynym elementem, którego w tym zawieszeniu nie wymieniłem. Także jeśli chcesz zobaczyć, jak je wymienić, to pokażę to w jednym z najbliższych filmików. Także pomyśl o zasubskrybowaniu i kliknięciu dzwoneczka, żeby tego nie przegapić. Do zobaczenia.